i nie wiem, czy się nie zdenerwuję. Anulowali te loty, samoloty już nie latają, a chciałbym wam pokazać wszystkie te samoloty, jak i te drony. O kurde, wow, normalnie zrzucam na trochę, ja się muszę trzymać jedną ręką, a wam to jest ciężko. Siemanko, witam serdecznie, witam was na Welsh Air Show Swansea 2026, jednej z największych imprez. Mam nadzieję, że mimo tego wiatru będzie wszystko dobrze słychać, mimo tych brzydkich chmur będzie wszystko dobrze widać. Postaram wam się pokazać nie wszystkie samoloty, bo one przylatują tutaj co jakieś 10-15 minut. Za chwilę pójdę na te stanowiska, zobaczymy, co tam można kupić, jakie są atrakcje. Ogólnie zobaczcie, ile ludzi. Pierwsza część będzie właśnie z tych samolotów, te stanowiska. Druga część, najfajniejsza mi się wydaje, będzie pokaz dronów, około 200 dronów z jakimś tam oświetleniem. Jakieś helikoptery z fajerwerkami, oprawa pirotechniczna. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, ponieważ jest to pierwszy raz w tym roku. Wcześniej tego nie było. Także zapraszam, a ja w tym momencie idę na stanowiska. Elo! Zaraz coś czuję, jebnie. Dobra, jestem między stanowiskami. Zaraz się przejdziemy. Nie było mnie tutaj tak naprawdę. Mogą być problemy z dźwiękiem. Aż jestem ciekawy, co to teraz leci, bo nic nie widać. Mogą być lekkie problemy z dźwiękiem. Szkoda, że tego nie można tak prawdopodobnie, nie wiem, jak to będzie wyglądało na telewizji. Ale w 100% pewnie to nie odda tego dźwięku, co tutaj się dzieje. Jest to zajebiste wydarzenie. Ja zawsze lubiłem samoloty. Zawsze od małego lubiłem, jak na przykład przejeżdżałem do mojej babci przez Warszawę. Zawsze jak przejeżdżałem przez Warszawa-Okęcie, zawsze uwielbiałem patrzeć na samoloty. Bardzo mi się podoba ta impreza. W tamtym roku nie byłem, bo była zła pogoda. 2 lata temu, no i dziecko było małe. 2 lata temu, nie pamiętam, ogólnie tutaj nie byłem chyba z 3 lata temu, tak mi się wydaje. Zawsze to lubię, te imprezy. Bardzo lubię samoloty. I mam nadzieję, że chociaż tylko w kilku procentach te dźwięki, ta cała, zobaczcie, otoczka tego Air Show da radę odzwierciedlić wam w telewizorze, żebyście chociaż trochę poczuli tego klimatu. I nikt mi nie powie, że polskie piwko nie jest najlepsze. Zobaczcie, jaka jest kolejka na autobus, nie? Tak mi się wydaje. Tam stoi autobus. Masakra. Wiecie, co jest najlepsze w takich rzeczach? Ludzie płacą pieniądze, żeby na to wsiąść. Mi by musieli chyba płacić, żebym tam wlazł. To jest najgorsze w takich miejscach, nie? Teraz rozkminka. Czy wchodzić do tego pomieszczenia, gdzie nie wiadomo, czy się nie pożygam, czy szukać gdzieś krzaków, co jest mało prawdopodobne, bo wszędzie jest pełno ludzi i będzie przypał. Już wiem, dlaczego nie korzystałem z Toyota tyle lat, bo uwierzcie mi, że była po prostu masakra. Zobaczcie, ile tutaj ludzi jest, a najgorsze jest to, że nie wiem czemu, ale przez tyle dni była ładna pogoda. Dzisiaj jest Air Show, pogoda się zepsuła. Zgadnijcie, co będzie jutro. Jutro znowu wszystko wraca do formy. Powiedzcie mi, czemu tak jest, jak ja chcę coś nagrać, to zawsze musi być, kurczę, pod górę, nie? Ogólnie właśnie też myślę przy okazji, żeby wejść na to. Tu kiedyś byłem parę lat temu. Szczerze nie pamiętam, jak to tam wygląda. Bilet kosztuje 7 funtów, będę musiał 14, no bo
wejdę z dziewczyną, ale chyba dla kontentu wejdę, nie? Kolejki widzę nie ma. Dobra, za chwilę wejdę, zobaczymy co tam będzie w środku. Zostańcie dalej, zaraz wjeżdżam. Ogólnie to ja nawet nie wiem, czy można do tego wchodzić i nagrywać, nie? Bo widzę, że tu z boku dziadzia się czai. Jak ja chcę wam nagrać i pokazać, wejść do środka, a on mi powie, że nie ma nagrywania, nie? To wtedy się zdenerwuję. Dobra, wbijamy do środka, ja od razu wjeżdżam na pierwszą lożę, żeby było widać jak najlepiej. Mam nadzieję, że będzie miejsce. To wam trochę pokażę, jak to wygląda. Ladies and gentlemen, welcome on board this Eurofighter Typhoon flight demonstrator. We are ready to go. It's time to hand over to our pilot, Keith Hart. Kurde, normalnie rzuca na... Welcome to Eurofighter Typhoon. Kurde, normalnie rzuca nami. We're lined up on the left main runway at Berlin-Schönefeld Airport. Kurde, normalnie nami rzuca, nie? Readings are in. Airplane's accelerating fast. 60, 70, 80, 90, 100, full back steam. Ja pierdzielę, rzuca nami jak po polskich drogach, nie? Gears traveling, smoke winders are on. And we're continuing to pull back up for a hard climbing Nie no, powiem wam szczerze, że chyba jest spoko, nie? Ale się wznosimy teraz. 3000 feet here. And 130 knots, pulling down. The airplane accelerating, rolling off the line as we go through the vertical. Get some separation from the display line, pulling up. Jeśli chodzi o wrażenia, spoko, ale 7 funtów za, nie wiem, 4 minuty. Może drogo, nie drogo, ale na pewno przynajmniej raz myślę, że każdy powinien wejść. Tylko broń Boże nie na kacu, bo idzie się pożygać. Kurde, nie wiem, czy się zaraz nie zdenerwuję. Zaczyna trochę deszcz kropić. Ludzie się wracają, nie wiem czemu. Samoloty już nie latają chyba z 20 minut. Nie wiem, czy może powiedzieli, że już na dzisiaj starczy, bo wiatr co prawda jest spory, więc nie zdziwiłbym się. Chociaż chciałbym nagrać wam jeszcze trochę tych samolotów, ale bez kitu już nie ma żadnego, przynajmniej z 20 minut. I nie wiem, czy się nie zdenerwuję. Ja to mam szczęście, nie? Ogólnie nie wiem, o co chodzi, bo już samoloty nie latają z pół godziny. Zaczyna trochę kropić. Chmury są jakie są. Nie mam pojęcia, czy anulowali te loty. Ludzie, kurczę, się trochę pozwijali. Wypadałoby się chyba kogoś spytać, ale wszedłem na stronę internetową. Na stronie nic nie ma napisane, że loty są anulowane. A chciałbym wam pokazać wszystkie te samoloty, jak i te drony. Ale jak się nic nie poprawi albo się pogorszy, to chyba będzie z tego dupa. I jak zwykle co? Arek chciał nagrać, Arek nie nagra. Czemu? Bo Arek zawsze musi mieć pecha, nie? Find all the stuff too, find the keys. Ale chociaż na razie przejdę się tutaj. Co prawda z tej strony chyba nawet widzę za dużo nie pokażę. Tu jakieś zwykłe stanowiska. Wiadomo, jakieś samoloty. Tu, tu jest piękny odór. Ziomek jak się na mnie patrzył. Ale już norma. Z kitu trochę bym się zdenerwował. Ile ja wam nagrałem? Jeden samolot? Chyba jeden samolot zdążyłem nagrać. No to powiedzcie teraz sobie sami. Chcę nagrać materiał o lotach w Swansea. Jedne z największych imprez lotniczych w Wielkiej Brytanii. I nagram odcinek z jednym samolotem, nie? Trochę bez sensu. Ale mam nadzieję. A jak nie, to po prostu wrzucę to. Mówiliście, że w miarę się spoko ogląda. To sobie pogadamy. Tu coś się wam popokazuję. Tu chyba nie będzie tak widać. Mryga, impreza jak cholera. Co tu jest? Tyriaki jakieś. No co, jedyne co, takie coś wam pokażę. Plaży wam nie będę pokazywał, bo na plażę też chcę zrobić osobny odcinek. Ale to już jak będzie słoneczko. Oczywiście przez to, że dzisiaj jest air show, dzisiaj się musiała pogoda zepsuć, ale patrzyłem prognozę pogody. Od jutra pogoda wraca. I oczywiście tam, nie wiem, przez najbliższe 2 tygodnie ma być spoko.
Więc taki mam zamiar nagrać właśnie Wam plażę. Tutaj może ten kawałeczek zobaczę, pokażę, no bo wiadomo, nie będę teraz tego nagrywał, bo chcę nagrać w przyszłości, w najbliższych dniach może. Tu już jest chyba koniec, tak mi się wydaje. Zgubiłem gdzieś dziewczynę, syna i mamę, nie wiem gdzie. Pójdziemy sobie tędy, wszędzie ładnie pachnie. Aha, dobra. Koniec zapachu. Kawka, sranie. Kawka, sranie. I powiew świeżej bryzy morskiej. Połączenie zajebiste. Mamy następnego. I am gonna go and find some of the most amazing food in the world. Have fun. Mamy następnego wariata. I've got used to it now. Teraz gada, że będzie famous, nie? I tak się to pewnie wytnie. Albo dobra, zostawimy. Idziemy dalej. Co dalej jest? Dalej to samo. Ile to już trwa? 4 minuty. Lecimy dalej. Tym razem w poszukiwaniu moich towarzyszy. Tylko takie są skutki nagrywania. Co chwilę muszę się zatrzymać, rozglądać się po różnych rzeczach, a później gubię osoby, które ze mną przyszły. Dobra, na razie chyba skończę na tym, bo nie ma tutaj nic ciekawego. Oprócz, wiadomo, plaża. Nagram kiedy indziej. O, jest i moja menadżerka, widzę. Co ona tutaj sprzedaje? Nie. Myślałem. O, nie ma nic takiego. Tam jakieś ambulansy chyba są. Zobaczymy. Wszyscy jak na mnie obcinają dziwnie, nie? To jest właśnie uczucie, z którym się trzeba przyzwyczaić. Nie wiem, czy jeszcze patrzą, czy nie. Nagrywasz. Ja nawet chyba nie widzę nikogo takiego, oprócz tam widziałem, jak samoloty latały z takimi aparatami wielkimi. Takie te podłużne, profesjonalne. Oczywiście, ale żeby ktoś tak chodził i nagrywał, tu widzę jakieś ubranka. To nikogo takiego nie widzę, nie? I wszyscy patrzą. Tu sobie tylko zobaczcie kawałek plaży. Pokażę to na szybciutko, króciutko. Tak jak wcześniej mówiłem, będę miał zamiar nagrać osobny odcinek. Tak to wygląda z tej strony. Ale nie zdradzajmy materiału. Będzie ładna pogoda, to przyjdę i nagram. Chociaż zastanawiam się, czy nie użyć roweru do tego nagrania i po prostu całą tutaj drogę, może do tamtej strony, bo tam już jest bardziej turystycznie. Z tamtej strony tam jest centrum miasta, więc tam jest taka główna plaża. W tą stronę jest bardziej turystycznie, więc na pieszo to mi zajmie parę godzin, może ze 2 godziny, może więcej, może mniej. A rowerkiem jakbym śmignął, było wiele szybciej i po prostu jakimiś tam urywkami bym Wam pokazał. Ale to jak zrobi się ładniej, bo kurczę, akurat dzisiaj, oczywiście nie nagrywam o plaży, ale akurat dzisiaj musiała się popsuć pogoda. Fuck sake! Rzucimy jeszcze sobie okiem na jedzonko, jakie tutaj mają. Tu mają jakieś burgery, fryteczki. Tu są... nie, to nie jest pies do jedzenia, jakby co. To są takie ciastka. Tu widzę... ale nie wiem, co jest w środku. Brazylijskie barbecue. Przejdę tak po prostu, żeby pokazać mniej więcej, co tutaj robią, dają. Takie widzę coś, jakichś naleśnikach grillowanych. 15 funtów widzę. Lecimy sobie dalej. O, widzę, jest policja z karabinami. Także trzeba uważać. Kurczaczek z frytkami. 10 funtów. Kawka. Są mi prawdziwe pistoleciki na takich eventach. Bezpieczeństwo to jest podstawa. Całe szczęście u nas nie dzieją się jakieś hardkorowe akcje, ale policja musi być. Zastanawia mnie, co z tymi lotami. Naprawdę. Ludzi już się zrobiło dużo mniej, ale niby jeszcze są. Jest i dobry znak, widzę. Jak ta kamera? Niebo się rozjaśnia. Albo może właśnie
Oni przecież mają taką naprawdę pewnie dobrą pogodę do sprawdzania. Może wiedzieli, że te chmury tutaj, poczekajcie, odwrócę. Może oni wiedzieli, że tutaj te chmury czarne się kończą. Widzicie tam? Tam już się przejaśnia. Może musieli faktycznie poczekać te 40 minut, jak to wszystko przejdzie. I za chwilę zaczną loty od nowa. Fajnie by było, bo powiem wam szczerze, że już się trochę zmarszczyłem, że wyjdzie kicha. I tak bym to wstawił. No bo zawsze jakiś materiał jest. Za rok i tak podejrzewam, przyjdę tutaj drugi raz, może już z lepszym skillem, z lepszą bajerą. Może będzie też ładniej wyglądało, bo pogoda z kitu, nie? Ja nie wiem, czemu tak jest. Pogoda całe tygodnie. Myślałem, że coś leci. Pogoda całe tygodnie ładna. Przyszła sobota, pokazy samolotów, padaka. Ale miejmy nadzieję, ogólnie coś z tyłu słyszę. Tylko nie wiem, czy to już czy to już jest paranoja, bo motor gdzieś tam jedzie, albo samolot nadlatuje. Zobaczcie, jaka różnica. Tak wyglądały chmury. Nie będzie teraz tak stąd widać. Tak wyglądało 20 minut temu tutaj. Późniejsza pogoda, a robi się jaśniej, nie? Witamy w UK. Dobra, dowiedziałem się, przerwa jest do godziny 20:30, jest godzina 19, czyli za półtorej godziny są kolejne loty. Zjeb. Więc ja akurat sobie pójdę do domu naładować baterię, co prawda dzisiaj trochę tych lotów było wiele mniej, nie wiem ile tych samolotów nagrałem. Mam nadzieję, że w następnym roku będzie o wiele więcej, bo też oczywiście będę chciał nagrać, już z lepszym skillem, mam nadzieję. Ale szczerze mówiąc, trochę lipa w tym roku z tymi lotami. Mam nadzieję, że jak tutaj wrócę za półtorej godziny, to się zrewanżują tymi całymi pokazami, ponieważ, tak jak mówiłem, jeszcze w ogóle wcześniej tego tutaj nie było. Nie mam pojęcia, na co możemy liczyć, jak to będzie wyglądać, ale zobaczymy to wspólnie. 21:30. Zapraszam Was na kolejną część przedstawienia. Szczerze mówiąc, na razie były tylko 2 przeloty samolotów. Powiem Wam szczerze, że jak na razie z tej drugiej części były co prawda tylko 2 przeloty 2 samolotów oświetlonych, 1 helikopter z fajerwerkami. Szczerze nie zrobiło to jakiegoś wrażenia na mnie, chociaż tutaj klaskali i się cieszyli. Jeśli te drony, które mają być tam za jakieś 10 minut, nie zrobią konkretnej roboty, myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że w tym roku była lekka padaka. Też wiem, że nie ma takiej głównej atrakcji tutejszej. Są to takie narodowe odrzutowce. Są one tak aktualnie w Stanach Zjednoczonych, bo tam jest jakaś rocznica Stanów Zjednoczonych, chyba coś takiego. Jak coś, mam nadzieję, że w następnym roku będzie o wiele lepiej. Rozglądam się, bo już jest 50 za 10:10, czyli według planu powinny za chwilę być. No i zobaczymy.
No co, nie ma co gadać, drony nie zrobiły takiej roboty jak myślałem. Tam jeszcze widzę, próbują zrehabilitować się fajerwerkami. Ale fajerwerki jak fajerwerki. Było jak było. Wyszedłem, chciałem wam pokazać, nagrać. Myślę, że w tym roku nie było jakiegoś szału. Szczerze myślałem, że będzie to lepiej wyglądało. Jak zostaliście do końca, bardzo wam dziękuję. I zapraszam do następnego odcinka.